Dzień dobry, witam serdecznie na spotkaniu po filmie Son Children. Dzisiaj naszym gościem jest reżyser filmu, pan Majid Majidi. Bardzo miło nam gościć pana na festiwalu, co prawda w wersji cyfrowej, ale zawsze. Na wstępie oczywiście chciałbym pogratulować świetnego filmu, w którym właściwie wszystko zagrało. Mam nadzieję, że ten film odniesie wielki sukces na świecie. Thank you. Jako że to jest festiwal kina młodego widza, chciałbym zapytać na wstępie o właśnie młodych ludzi w pana filmie, bo wokół nich jest jakby cała oś fabuły poprowadzona. Gdzie pan znalazł tych aktorów? Jak pan oglądał film, film jest o dzieci pracujących dzieci. Dzieci, które grały w tym filmie są faktycznie dzieci w pracy. Testowałem wiele od nich i wybrałem tych, co grali w filmie. Właściwie zostali wybrani, żeby grać w tym filmie. W zeszłym roku Ali, który gra pierwszy rolę, dostał nagrodę najlepszy aktor w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji. To pokazuje, że te dzieci pracy, jakie są inteligentne, jakie mają duże możliwości. A mój film właśnie ma to przekazać, że prawdziwy skarb są te dzieci. Oczywiście młodzież jest najważniejszy kapitał w każdym kraju. I to jest bardzo ważne, że rząd naszego kraju i nawet międzynarodowe organizacje pomagali, że te dzieci by mogli pójść do szkoły. W każdym razie dzieci w pracy jest problem międzynarodowy, światowy. I tak jak jest powiedziane na początku filmu, na świecie mamy 152 milionów dzieci pracy, które nie mogą iść do szkoły. A ja mam nadzieję, że ten film będzie pomógł organizacja, rządy, różne osoby, które mogą mieć wpływ, żeby stwarzać taką sytuację, że dzieci mogli iść do szkoły. Okej, właśnie wspomniał pan o tej dedykacji jakby na początku filmu, dla kogo i po co ten film jest stworzony. I mam takie pytanie, bo oczywiście ten problem jest ważny, ale dlaczego akurat teraz pan się za ten temat zabrał, bo oczywiście jest pan bardzo doświadczonym reżyserem i na dodatek współpracującym z młodymi aktorami i poruszającym tematykę młodych ludzi. Dlaczego teraz? Czy ten problem teraz nasilił się pana zdaniem? Tak, my obserwujemy na całym świecie, że przez różne wojny, przez pandemię wirusa i różne rzeczy powoduje, że kraje są biedniejsze rok po roku. Ten problem jest gorszy z roku na rok. Z powodu wojny dużo ludzi jest zmuszonych wyemigrować w swoim kraju. Na przykład my w Iranie mamy bardzo dużo ludzi, którzy wyemigrowali do Iranu przez wojnę, Afgańczyków, które teraz mieszkają w Iranie. W tej chwili obserwujemy, że przez to, że talibi tam panują na Afganistanie, dużo ludzi wyjechało z kraju, oni jadą do różnych krajów, między innymi do Iranu. I wojny, i niebezpieczeństwo, najgorszy efekt na dzieci i młodzieży, które są w niebezpieczeństwie. Według mnie te międzynarodowe organizacje, rządy muszą pomóc stwarzać taką sytuację, że te dzieci by mieli najbardziej podstawowe rzeczy, które jest edukacja, żeby mogli chodzić do szkoły. No właśnie, bo oprócz tego problemu pracujących dzieci w pana filmie jest sporo innych takich zarysowanych nieco problemów. Takich jak biurokracja, bieda, uzależnienia, imigracja, o której pan wspomniał. Oczywiście sytuacja też dziewczynek czy kobiet. I moje pytanie jest następujące. Czy nie bał się pan, że jakby za dużo tych wątków i czy niektóre nie są tylko lekko zarysowane? Kiedy mówię o dzieci pracy są wszędzie i wszędzie jest niebezpieczeństwo na nich. Dzieci pracują na czarno i zostają wykorzystane przez różne organizacje przestępcze odnośnie
narkotyki i różne inne przestępstwa. بانک‌های قاچاق، مواد مخدر و بسیاری از آدمان که از اینا میخوان سوء استفاده کنن. همچنین Z tego powodu jest, jeszcze z tego powodu, że pracują nielegalnie, jeszcze te organizacje pracy nie pomagają im i skarżają się na nich, że nielegalnie pracują. شماتت قرار میگیرن. یعنی To nie jest tylko sprawa pracy, chodzi o to, że niebezpieczeństwo, które istnieje w trakcie pracy dla tych dzieci. بفهمون شما اینو بگید. پس Mój argument jest, że podstawowy, że dla dzieci jest edukacja i obok edukacji można też im nauczyć, żeby mogli stworzyć miejsce pracy, żeby oni mogli jakąś pracę też wykonać. کار بکنن بتونه تامین بشه. ولی در Obok edukacji powinno być możliwość nauczyć i dziewczyny, i chłopaków różne zawody, które by mogli skorzystać i wejść na rynek pracy. جذب بازار کارهای درست بشن. چون وقتی به هر حال بحث Kiedy mówimy o dzieci pracy, ogólnie oni mają różne problemy w swojej rodzinie, albo problemy, o ich ojciec jest narkomanem, albo są też nielegalnie pracują, albo są imigrantami, mają różne problemy rodziny. To nie jest bez powodu, że oni zostają dzieci pracy. Okej, więc tak, trochę zmieniając temat na chwilę, chciałbym się skupić nieco na tej warstwie wizualnej pana filmu, bo w sumie słynie pan z tej warstwy wizualnej, która jest zawsze dopracowana i w tym filmie jest nieco mniej tego, niż jakby przywykliśmy do tego, ale chciałem przywołać tutaj jedną scenę, która najbardziej mnie urzekła, a mianowicie atak tych dzieciaków, uczniów na szkołę, kiedy ona była zamknięta. Ogromne wrażenie na mnie to zrobiło, ale chciałem właśnie w kontekście tego zapytać, jak bardzo dla pana jest ważne to, w jaki sposób pan pokazuje historię swojego filmu, a nie tyle sama historia, czyli na ile ten aspekt wizualny jest dla pana istotny. Próbowałem się zbliżyć do tej dzieci pracy, przyjaźnić się z nimi. یه بچه‌های کار هم نزدیک بشیم. Dzieci pracy, dla nich życie jest jak walka codziennie. Oni mają codziennie walczyć o życie. اینا ادامه داره. اینا مجبور Zawsze muszą walczyć, żeby dalej żyć باید بجنگن. i oni się nie poddają. نیستن. و اون صحنه W tą scenę, gdzie oni atakują szkołę, chciałem powiedzieć, że oni obronią swoje prawo w jakimkolwiek sposób, jak mogą. Sposób stworzenia filmowania w tym filmie próbowałem się przybliżyć do sytuacji, w której te dzieci pracy w filmie żyją. Dzieci normalne, które normalnie chodzą do szkoły, nigdy tak nie robią, żeby wyszły na ścianę szkoły. W tej scenie ja chciałem pokazać, że dzieci pracy nie są przyzwyczajeni do walki i dlatego pokazują swój sposób traktowania spraw. چجوری تونستن همیشه مبارزه کنن و زندگی براشون مثل مبارزه میمونه. Oni są nastawy w niebezpieczeństwie, muszą zawsze walczyć w życiu. یکی از اصول زندگی اینا هستش. Dlatego w filmie próbowałem, kiedy się dało, pokazać ten sposób walki, którą mają na codzienne życie, sposób traktowania życia przez ich dzieci. صحنه Jak, بالا از دیوار نمیدونم. jak kiedy wejdą na ścianę, kiedy wejdą do piwnicy, takie inne. یا صحنه مترو Lub w metrze, kiedy oni uciekają od tych, co sprawdzają w metrze. یعنی W każdym razie walka jest część ich życia codziennego. Dlatego też zapytałem o te sceny, bo ma pan taki dar do pokazywania emocji bez słów bardzo często. Na ile to jest zasługa pana aktorów, a na ile pana w sensie przekonywania im i pokazywania im, jak to zrobić? Jest kilka scen w tym filmie, w których oczy i samo zachowanie mówią więcej niż słowa. To jest wrażenie, które ja mam w życiu tych dzieci i to ustala, jak ja mam to traktować, jak ja mam to dalej iść i pokazać ich życie po prostu. تعیین میکنه که من چجوری روایت کنم و چجوری کارگردانی کنم. قرار من Przez pół roku pracowałem na scenariusz, ja tam z nimi żyłem po prostu, byłem z nimi, obserwowałem, jak oni się zachowują, jak żyją, żebym mógł zrobić film na ten temat. با تصویرسازی در واقع اون حس رو بتونم به وجود بیارم. Dobrze, ostatnie pytanie, może trochę
szalone, powiedziałbym, ale wyczułem w tym filmie, i o to chciałbym zapytać, czy pan wierzy w przypadek i w przeznaczenie? Bo bohaterowie pana filmu jakby całkiem przez przypadek zmieniają swoją przyszłość całkowicie. I to jest pytanie, czy to była zamierzona akcja w tym filmie pana, czy jednak tak po prostu jest, pana zdaniem, że przypadek może zmienić życie? W tym filmie próbowałem przekazać, że prawdziwy skarb są te dzieci. To są dzieci, które spotykamy na ulicy, na różne miejsca i zawsze uciekamy od nich. Ja próbowałem pokazać, że jeśli da się dzieciom możliwości, oni mogli mieć bardzo dobrą przyszłość w życiu. Tak jak pan obserwował w tym filmie, oni są dzieci pracy, ale tak bardzo dobrze grają. A oczywiście muszę panu powiedzieć, że te kilka dzieci, które grali w tym filmie, z tego powodu zmieniło się po prostu ich życie. W tej chwili oni są bardzo znani. W tej chwili Ali, który gra pierwszą rolę, w tej chwili gra w innym bardzo dużym serialu telewizyjnym w Iranie. Inne dzieci też pracują w teatrze. A te dzieci oprócz tego różne organizacje im pomagają, żeby mogli chodzić do szkoły i przez ten film ich życie się zmieniło diametralnie. Ale mój główny cel jest, że musimy się starać stworzyć takie warunki dla tych dzieci, żeby mogli mieć edukację. Oczywiście to się opóźniało przez pandemię, ale my przez ten film, przez przekazania tej sprawy próbujemy otwierać szkoły dla tych dzieci, żeby mogli mieć edukację. Bardzo dobrze, że się zdarzyło, teraz ludzie pomagają i ja też mam nadzieję, że miał jakiś częściowo pomógł w tej sprawie, żeby oni mogli mieć edukację, te dzieci. Super, no dziękuję. Dziękuję pięknie za te kilka słów od pana. Życzę sukcesów i życzę, żeby się wszystko udało i żeby ten film zobaczyło jak najwięcej ludzi na świecie, żeby faktycznie miał to oddziaływanie. Ja też panu dziękuję i w każdym wywiadzie wspominam, mówię, że my wszyscy musimy razem pomóc, żeby stworzyć, żeby można pomóc dzieci pracy. Nie tylko w Iranie, na całym świecie. To potrzebuje dużo wysiłku, które my wszyscy musimy razem to zrobić. A ja staram się też być częścią wysiłku. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Majid Majidi. Do zobaczenia na festiwalu Ale Kino. Thank you.